Siemanko, z tej strony Anio, witam cię serdecznie na kanale. Właśnie wkroczyliśmy do nowego KVK, a co za tym idzie mamy nowe polityki, nowe osiągnięcia podboju oraz nowy motyw przewodni tego KVK, tak bym powiedział. No i na szybko sobie to przejrzymy. Zaczniemy od polityk. Ja tutaj wybrałem co wybrałem, a wybrałem dodatkowy prestiż. Będę miał plus 20% dodatkowego prestiżu, gdy sobie to wymaksuję. Jednak dla 99% graczy źródło wigoru może być lepsze, które daje nam aż 50 punktów wytrzymałości do naszych pupili i bohaterów. Ale ja po prostu podejrzewam, że moje KVK nie będzie tak waleczne, że przeciwnicy nie dowiozą, gdyż jednych przeciwników już znamy. Ale o przeciwnikach później, na razie dokończmy politykę. No i dlaczego wziąłem tutaj dodatkowy prestiż, a nie na przykład więcej PDW? Dodatkowy prestiż, dodatkowe 20% prestiżu pozwoli mi szybciej wbić tutaj prestiż, żeby odblokować wybitną administrację. No i wybitną administrację 2, więc szybciej będę miał 3 nakazy więcej, szybciej będę łapał 5 pupili. To była moja motywacja w wyborze tej polityki. Jeśli chcecie dużo walczyć i wiecie, że tych walk będzie dużo na 100%, to oczywiście nie macie innego wyboru niż źródła wigoru. A jeśli jeszcze jesteście w fazie, gdy zbieracie strzały, zbieracie traktaty, no to szybkość odzyskiwania PDW może być również ciekawa, no bo będziecie mieli 10% więcej tych strzał i traktatów. A zawsze to bliżej celu, a waszym celem jest oczywiście jak najszybsze odblokowanie jednostek T5. A co do samych polityk, to widzicie, że na początku możemy wybrać tylko jedną opcję, no i to samo tyczy się dalszych polityk. Tam, gdzie te kreski będą przerywane, to znaczy, że możecie wybrać tylko jedną opcję. Także trochę wyborów tutaj mamy, no i o każdym wyborze powiem parę słów. Także początek wybieracie oczywiście pod siebie. Dla większości źródła wigoru będą dobrą opcją, ale ja czuję, że tutaj za dużo nie powalczymy. Jakoś tak, mam nadzieję, że się mylę, ale gdzieś tak tutaj czuję. Idąc dalej, mamy tutaj oczywiście produkcję eliksirów, plus 35 000, tutaj bez zmian, tutaj też chyba bez zmian. Te polityki i tak musicie wziąć, więc tutaj bez znaczenia. Idąc dalej, mamy 10% mniejszych kosztów uzdrawiania zasobami. No i na samym starcie myślę, że spoko opcją będzie wzięcie zgodnych głosów, żeby jakieś tam punkty nabijać do braterstwa, tak? Do braterstwa. Wtedy tych punktów będziecie mieli więcej. No a punkty zdobywacie poprzez utrzymywanie pokoju, więc biciem rocznych, zbieranie zasobów, dokonując darowizny na rzecz przymierza, no i zdobywając zasługi. Dlatego myślę, że póki nie ma walk, to wybranie tej polityki, jej ulepszenie, wymaksowanie może być naprawdę dobrym wyborem, żebyśmy tych punktów mieli więcej, no i żebyśmy szybciej odblokowali następne opcje w braterstwie. Ale do braterstwa przejdziemy później. Idąc dalej, tutaj stajemy przed jednym z ciekawszych wyborów. Mamy tutaj do dyspozycji tempo produkcji eliksirów oraz limit eliksirów. Limit aż 300%, tempo produkcji tutaj jest chyba 2,5%. Niewiele, ale po ostatnich zmianach, gdzie ten czas gromadzenia tych eliksirów nam wzrósł do 8 z 6 godzin. 6 godzin to było za mało dla mnie, więc zawsze brałem tutaj limity, ale jak jest 8 godzin, to mogę sobie spokojnie wziąć tutaj tempo produkcji eliksirów i wiem, że nie tracę żadnych eliksirów. Oczywiście tutaj możecie się zastanowić nad tym, którą politykę wziąć na takim głębszym sensie, bo jeśli wiecie, że będziecie walczyć niemalże każdego dnia, będą jakieś potyczki, no to tempo produkcji eliksirów na 100% będzie tutaj dobrym wyborem. No a jeśli czujecie, że będziecie walczyć 1, 2, może 3 dni i potem przerwa i potem dopiero kolejne walki po otwarciu kolejnych bram, to możecie również rozważyć tutaj limit eliksirów. Pójdziemy dalej w to drzewko, bo tutaj jest bardzo ciekawa polityka. Razem ku chwale. Niektórzy z was mogą pamiętać, mogą kojarzyć, że ta polityka była niegdyś talentem. Teraz dostaliśmy ją do polityk, więc każdy może ją sobie zrobić. No i planuję z niej korzystać, no i biegać sobie kawalerią. Idąc dalej tą ścieżką, mamy tutaj dodatkowe zasługi dla wszystkich legionów w naszej tutaj zgromadzonej armii. Mamy plus 10% zasług. Oraz mamy tutaj fajną politykę, której wcześniej nie było. Mamy dodatkową obronę plus 5% do obrony dla każdego legionu w naszej zgrupowanej armii. No i idąc dalej, stajemy przed wyborem, czy chcemy tworzyć zgrupowane armie z piechoty, czy chcemy tworzyć zgrupowane armie z kawalerii. Ja tutaj wybiorę kawalerię.
Mamy nawet tutaj ciekawy efekt, minus 40% obrażeń mniej w terenie dla wszystkich jednostek w zgrupowanej armii. No i 20% szybsze skrócenie cooldownu tej szarży, więc naprawdę myślę, że może się tym pobawię. Wiadomo, żeby to wykorzystać będzie trzeba troszkę czasu poświęcić, ale z racji takiej, że planuję tutaj sobie zrobić takie KVK, żeby nagromadzić trochę surowców, no bo niedługo będę przetapiał moje te czwórki na te piątki, więc tych surowców potrzebuję, dlatego myślę, że to będzie dla mnie dobry wybór. Oczywiście zgrupowane armie z piechoty również mają fajne efekty. Otóż tworząc zgrupowaną armię mamy 15% szans na otrzymanie 25% mniejszych obrażeń od jednostek dystansowych oraz na dodatkowe obrażenia o wysokości 240 współczynnika obrażeń. Jeśli ktoś z Was się zastanawia, jak to działa, to po prostu w czasie ataku możecie od razu zmniejszyć te obrażenia, które przyjmiecie i dodatkowo zadać obrażenia wrogom, więc naprawdę przyjemna polityka, szczególnie dla graczy, którzy mają mocną piechotę i jednostki T5. Dlatego oba wybory są dosyć ciekawe, ale ja sobie pójdę w kawalerię. Wróćmy teraz do naszego rozdroża tutaj. Mamy dzienną konsolidację, która gromadzi przez nawet 2 dodatkowe dni dzienne leczenie. No i mamy zwiększone leczenie w ciągu jednego dnia o 7,5%. No i znowu, nie wiem, czy ktoś wykorzystuje te limity dziennego leczenia, które są naprawdę ogromne, ale jeśli chcecie leczyć każdego dnia dużo, no to oczywiście postępy w medycynie będą lepsze, a jeśli wiecie, że te walki będą jednego dnia takie potężne i tego jednego dnia chcecie uleczyć jak najwięcej, żeby jak najwięcej walczyć, no to wtedy wybieracie administrację medyczną. Dalej mamy tutaj odsetek ożywionych, więcej nakazów do łapania pupili, polityka z drogi, która teraz ma 20 sekund. Chyba ostatnio też było 20 sekund albo 30, nie pamiętam już. Mamy właśnie 20 sekund, w których po opuszczeniu miasta albo bastionu wróg nie może nas przejąć, więc chyba każdy już to zna, kto miał do czynienia z tą polityką. Mamy tutaj prędkość legionu, maksymalnie możemy dodać sobie 10%. Tutaj mamy ciekawą politykę, otóż przy zgromadzeniach po obu stronach, zarówno w garnizonie, jak i w rally, obrażenia będą się zwiększały o 10% co 30 sekund, aż do maksymalnej wartości wynoszącej 100%. Więc te walki w garnizonach będą szybsze, a co za tym idzie, będziemy tracili więcej jednostek. Więcej jednostek pójdzie na cmentarz. Tutaj mamy też coś nowego. Ekspresowy transport. W czasie, gdy nasz legion zostanie rozgromiony, czyli będzie wracał nasz duszek, możemy wydać monety wymiany. Tych monet chyba będzie 20. No i automatycznie ten duszek wróci do naszego miasta na pstryknięcie palców. Czy ja będę z tego korzystał? Raczej nie. Myślę, że mało przydatne może to być, no bo z reguły jak się zgrupujemy, to i tak czekamy, aż większa część sojuszu się zgrupuje, więc to, że ja wrócę szybciej, a inni z mojego przymierza nie wrócą, to mi nic nie da, że mój legion wróci szybciej martwy. Dlatego nie wiem, czy to będzie tak używane, ale zobaczymy, tak? Może na tych większych KVK, gdzie będzie dużo wielorybów, ale myślę, że oni będą się sugerować tym samym, co ja, więc zobaczymy. Na dole mamy zniżki dla przyjaciół, minus 5% przy zakupie przedmiotów dla innych członków braterstwa w sklepie z zasługami. O co tutaj chodzi, już wam tłumaczę. Otóż w tym scenariuszu będziemy mogli kupować za nasze zasługi przedmioty ze sklepu braterstwa dla innych członków, więc jeśli ktoś nabije na przykład 4 miliony w ciągu tygodnia i te zasługi mu będą miały przepaść, to będzie mógł za te zasługi kupić przedmioty dla swoich ziomeczków w sklepie. Ale oczywiście mamy tutaj ograniczenie w postaci takiej, że ta osoba musi być w danym braterstwie od poniedziałku następnego tygodnia, więc nie jest tak, że w niedzielę się ockniecie, że wam przypadą zasługi, zmienicie sobie braterstwo i wtedy wydacie te zasługi dla innej drużyny. Tak to nie zadziała. Będziecie musieli wydać te zasługi jedynie, jeśli będziecie chcieli oczywiście, dla ludzi z waszej drużyny. Ta opcja jest naprawdę fajna dla takich słabszych graczy jak ja. No idąc dalej, tutaj mamy kontrę na poszczególne jednostki. Polecam wam wybrać kontrę oczywiście na piechotę. No i niżej polecam wam wybrać kontrę na jednostki magiczne. Mamy nowych magów, magowie są OP. Naprawdę w tym scenariuszu tylko i wyłącznie kontra na jednostki magiczne. Idąc dalej, tutaj mamy większą liczebność legionu, 2 nakazy do łapania pupili. No i tutaj oczywiście, jeśli chcecie dużo walczyć i jeśli będziecie dużo walczyć i macie dużo surowców, to
Najlepsza polityka dla wojowników, staranna opieka zdrowotna. Jedyny plus w środkowej, jaki widzę, to tak naprawdę limit eliksirów plus 100%, więc możecie sobie odłożyć więcej eliksirów i wykorzystać je w ciągu tego dnia, w którym walczycie. Myślę, że na moje KVK to będzie dobra polityka mimo wszystko, bo tak czuję, że tutaj będziemy walczyć właśnie takimi zrywami, więc ludzie, którzy sobie wezmą tę politykę, będą mogli sobie odłożyć trochę eliksirów, no i w czasie walki będą mogli ją wykorzystać. Ale jak walczycie ciągle każdego dnia, to raczej lepiej wybrać sobie staranną opiekę zdrowotną, albo jak nie macie surowców, to miłosierną opiekę zdrowotną, którą ja planuję wybrać, żeby sobie więcej leczyć za darmo, że tak powiem. No bo tak czuję właśnie, że na tym KVK za dużo się tutaj dziać nie będzie, ale miejmy nadzieję, że się mylę. Jeśli was interesują obliczenia odnośnie tych polityk, to w rogu wam się pokaże film, który możecie sobie obejrzeć, bo w tamtym filmie takie obliczenia robiłem, a same polityki się nie zmieniły. A nie chcemy, żeby ten film trwał pół godziny. Idąc dalej, tutaj sobie wybieracie co chcecie, tak naprawdę i tak nie chcecie, żeby wasze jednostki ginęły, ale jak już mają ginąć, to chyba wziąłbym, żeby te jednostki zmarłe dały mi zasługi, więc wziąłbym chwalebną śmierć, żeby mieć więcej zasług, żeby to lepiej wyglądało na profilu, gdy ktoś spojrzy i zobaczy, o, że macie tylko tam 5 milionów zasług. Ale oczywiście lepsze jest tak naprawdę dostanie jednego eliksiru za jedną martwą jednostkę, no bo wtedy możecie jeszcze więcej walczyć. Ale taki mały trik dla tych słabszych graczy, weźcie sobie tutaj chwalebną śmierć. Idąc dalej, mamy tutaj obrażenia legionu stacjonującego, 10%, no i 10% do rali. No i tutaj co wybrać, tak? Tutaj jest bardzo ważny wybór tak naprawdę. Jeśli macie powyżej 3 milionów jednostek T4 w swoim mieście, wybieracie sobie tempo produkcji eliksirów. No a jeśli macie mniej niż 3 miliony, no to wybieracie sobie zapasy medyczne. Jeśli chcecie to przełożyć na jednostki magiczne, to dzielicie to mniej więcej na 2, więc 1 500 000 jednostek T5 wybieracie już reformy opieki zdrowotnej, a jeśli macie mniej, to wybieracie zapasy medyczne. Ja tutaj sobie wezmę reformy opieki zdrowotnej. No i niżej jest analogicznie, jeśli macie powyżej 3 milionów jednostek T4 lub powyżej 1,5 miliona jednostek T5, to również wybieracie tutaj seminaria medyczne. No i dalej wybieramy sobie to, co musimy. Zmniejszamy czas odnowienia teleportacji Legionu. Teleportacja Legionu jest tutaj na 7 levelu braterstwa, na 6. No i skrócicie sobie ten czas z 5 minut do 2 minut. No i ostatnia polityka, gorzki koniec. Legiony zadają o 5% więcej obrażeń. Jeśli polityka została uchwalona przez obie strony konfliktu, zginie 2% ich poważnie ciężko rannych jednostek. Oczywiście sobie ją zrobię, bo jest przydatna do behemotów na przykład. No i co najlepsze w tej polityce jest to, że możemy sobie ją wyłączać i włączać kiedy tylko chcemy, tylko należy o tym pamiętać. Przechodząc do braterstwa, mamy tutaj parę funkcji naprawdę ciekawych. Po pierwsze, możemy sobie wypożyczać bohaterów. Na kolejnym poziomie, jeśli pożyczymy takiego bohatera komuś, to będziemy otrzymywali 10% zasług, które ten człowiek zdobędzie przy pomocy naszych bohaterów. Na poziomie 4 będziemy mogli już kupować członkom naszej grupy przedmioty w sklepie z zasługami. Poziom 5 to prędkość marszu Legionu, gdy członek braterstwa podróżuje do miasta. Na poziomie 6 mamy tutaj teleportację, która trwa 30 minut. Cooldown tej teleportacji to chyba 20... Nie, cooldown to 8 godzin na 30 minut. Możemy teleportować się chyba do kapitana albo do każdego z naszej grupy, z naszego braterstwa. No i cooldown samego teleportu to 5 minut, ale możemy to skrócić w politykach do 2 minut. Nie znam zasięgu, ale jeśli działałoby to na całą mapę, to... Jeśli działałoby to na calutką mapę, to moglibyśmy po prostu teleportować się na pomniki, które są teraz na takich wysepkach. Tutaj te większe pomniki są na wyspach. No i jakbyśmy sobie włączyli taką teleportację, to kto wie? Pomimo, że te teleporty tutaj będą aktywne, ale może jakoś tak dodatkowo wykorzystać to przy tych pomnikach? Kto wie? Na pewno te teleporty będzie można wykorzystać w jakiś ciekawy sposób. Na poziomie 7 nasz kapitan może włączyć członkom swojego braterstwa buff, który zwiększy atak o 3% dla wszystkich legionów braterstwa w terenie. Ten buff trwa godzinę, no i mamy 24 godziny cooldownu, więc tak naprawdę 25 godzin, bo raczej trzeba odliczyć tutaj czas trwania.
Chyba tak to działa, ale mogę się mylić i może będą to tylko 24 godziny. Na poziomie 8 możemy dzielić się artefaktami, więc ten poziom myślę, że jest bardzo fajny i im szybciej do niego dotrzemy, tym lepiej. Bo o ile z bohaterów każdy korzysta, to tak naprawdę nie każdy używa każdego artefaktu. Niektóre fajne artefakty u niektórych członków po prostu się marnują. Więc ten poziom jest naprawdę ciekawy. No i poziom 9, ostatni. Na ostatnim poziomie mamy minus 10 punktów dowodzenia, minus 10 CP, minus 10 PDW na jeden fort mrocznych, więc trochę zasobów można dzięki temu skorzystać. Można też zdobyć trochę traktatów, jeśli ktoś jeszcze je zbiera, więc akurat taki poziom na koniec KVK. Jeśli chodzi o matematykę, to mamy informację, że każdy członek braterstwa może zdobyć 1000 expa braterstwa, a braterstwo może zdobyć maksymalnie 5000 punktów na dzień. I jeśli zachowalibyśmy 15 000 na każdym poziomie, no i jeśli byśmy chcieli wbić 9 poziom, który jest ostatnim, więc tak naprawdę musimy wbić 8 poziomów, bo ten pierwszy jest startowy, to jeden poziom wbijamy 3 dni, 3 razy 8 to daje nam 24 dni. Tyle nam zajmie wymaksowanie wszystkich tutaj poziomów, jeśli ten próg tutaj nie zwiększy się z każdym poziomem, no i jeśli każdy członek braterstwa będzie wbijał 1000 punktów na dzień, więc na wbicie 1000 to nie powinno być problemem w ciągu dnia, więc to jest po prostu kolejna miara tego, czy ktoś jest aktywny, czy też nie. Czy samo braterstwo mi się podoba? No powiedziałbym, że jest troszkę inne, ale zobaczymy w praktyce, tak? Wstępnie wydaje się to być naprawdę ciekawa opcja. Także tak w skrócie wygląda ten scenariusz. Jeśli macie nowych magów, jeśli macie nowego pupila, to śmiało możecie wysłać mi raporty, bo będziemy tutaj pracowali nad poradnikiem, żeby zobaczyć, co z czym działa i jak to działa. No a ja będę się tu z wami żegnał. Wiecie co robić, trzymajcie się. Elo!